Donald John Trump przyszedł na świat 14 czerwca 1946 roku w szpitalu Jamaica Hospital w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Był czwartym dzieckiem Freda Trumpa, zamożnego dewelopera nieruchomości, i Mary Ann MacLeod Trump, która przybyła ze Szkocji. Dorastał w przestronnej rezydencji w Jamaica Estates, otoczony rodzeństwem, starszymi Marianne, Fredem Juniorem i Elizabeth oraz młodszym Robertem. Już w dzieciństwie otrzymywał od ojca coroczną dotację, co w przeliczeniu na dzisiejsze warunki stanowiło znaczną kwotę. W praktyce Fred Trump włączał dzieci w strukturę swoich inwestycji, płacąc im czynsz za fikcyjne lokale, by unikać podatków i przekazać majątek. W rezultacie Donald był milionerem, licząc w dolarach dzisiejszych, jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie biznesem rodzinnym, choć bywał określany jako uciążliwy i impulsywny. Rodzice zdecydowali się wysłać go do prywatnej szkoły wojskowej New York Military Academy, by wprowadzić dyscyplinę i strukturę. Po ukończeniu szkoły średniej spędził 2 lata na Fordham University, a następnie przeniósł się na Wharton. School Uniwersytetu Pensylwanii, z której wiosną 1968 roku uzyskał dyplom z ekonomii. W tym czasie uniknął służby wojskowej podczas wojny w Wietnamie, powołując się na dolegliwość ortopedyczną. Po studiach wszedł do rodzinnego biznesu, a w 1971 roku przejął formalnie zarządzanie firmą, przemianowaną na Trump Organization. Wkrótce zaczął realizować duże przedsięwzięcia w Nowym Jorku. Przebudowę zdegradowanego Commodore Hotel w Grand Hyatt, budowę Trump Tower na Manhattanie i inne projekty, często wspierane przez wpływy ojca i korzystne warunki finansowania od instytucji miejskich. W kolejnych dekadach rozwijał portfolio nieruchomości, wieżowce, hotele, kasyna, pola golfowe i udzielał licencji na użycie nazwiska Trump w różnorodnych inwestycjach na całym świecie. Jednak droga nie była usłana różami. W latach 90. i 2000 branża kasynowa i hotelowa Trumpa kilkakrotnie ogłaszała bankructwo restrukturyzacyjne, a on sam doznawał spektakularnych porażek finansowych. Mimo to potrafił odbudować wizerunek dzięki spektakularnym projektom i mediom, a jego nazwisko stało się synonimem luksusu i kontrowersji. W połowie lat 2000 Donald Trump rozwinął działalność medialną. Od 2004 roku gospodarował programem telewizyjnym The Apprentice, w którym prezentował się jako twardy, zdecydowany przedsiębiorca. Szeroka ekspozycja w mediach uczyniła go rozpoznawalnym nie tylko w branży, lecz także wśród milionów widzów. Budując markę Trump, potrafił wykorzystywać swoje kontrowersyjne wypowiedzi, by przyciągać uwagę. Cecha ta później miała kluczowe znaczenie w jego wejściu do polityki. Przez wiele lat pozostawał poza formalną polityką, choć często zabierał głos w debatach publicznych i finansował kampanie różnych polityków. Zyskał opinię outsidera, który może pokazać, że system jest skorumpowany i potrzebuje zmiany. W czerwcu 2015 roku ogłosił start w wyborach prezydenckich, prezentując się jako biznesmen zdolny odnowić Amerykę i stawiając w centrum narracji tematy gospodarcze, imigracyjne i bezpieczeństwa. Jego kampania była niekonwencjonalna. Intensywne wiece, prowokacyjne hasła, konfrontacyjny styl wobec mediów i przeciwników. Mimo krytyki za język i treści, potrafił zbudować silne poparcie wśród wyborców czujących niezadowolenie z elit i obawiających się utraty miejsc pracy czy zagrożeń zewnętrznych. W listopadzie 2016 roku wygrał wybory przeciw Hillary Clinton, zaskakując wielu ekspertów. Jego prezydentura od stycznia 1977 do 20 stycznia 2021 była naznaczona próbami zmiany porozumień handlowych. Polityką imigracyjną rozbudowa muru na granicy z Meksykiem, zakazy wjazdu z wybranych krajów, deregulacją gospodarczą i konserwatywnym obsadzaniem sądów. Jego styl rządzenia charakteryzował się bezpośrednimi komunikatami w mediach społecznościowych i sporami z mediami tradycyjnymi. Po przegranej w wyborach 2020 roku wobec Joe Bidena kampania Trumpa podważała wyniki, co doprowadziło do niepokojów w styczniu 2021. Po zakończeniu kadencji pozostał aktywny politycznie i medialnie, często komentując bieżące wydarzenia. W listopadzie 2024 roku ponownie zdobył nominację Partii Republikańskiej i wygrał wybory, obejmując drugi niekolejny urząd prezydenta w styczniu 2025 roku. Tym samym dołączył do nielicznego grona tych, którzy służyli w Białym Domu w 2 niekolejnych kadencjach.
Jego powrót do władzy pokazuje trwałą siłę jego marki i wpływ na część elektoratu, mimo trwających kontrowersji i licznych procesów sądowych związanych z działalnością biznesową i polityczną. Jeśli chodzi o życie prywatne, Donald Trump był 4-krotnie żonaty. W 1977 roku poślubił Czeszkę Iwana Zelniczkową, z którą ma 3 dzieci: Donalda Juniora, Iwankę i Erika. Po rozwodzie w 1990 roku związał się z Marlą Maples, z którą w 1993 roku miał córkę Tiffany. W 2005 ożenił się z Melanią Knaus, z którą ma syna Barona. Rodzina Trumpów bywa centrum zainteresowania mediów. Zarówno działalność kolejnych dzieci w biznesie, jak i życie prywatne bywa przedmiotem publicznej uwagi. Sam Trump często podkreśla rolę rodziny w swoim wizerunku, choć relacje bywają czasem napięte, a dzieci prowadzą własne kariery, zwłaszcza Donald Junior, Iwanka i Erik, angażując się we wcześniejsze kampanie polityczne ojca. Z perspektywy urodzin, każda kolejna rocznica staje się okazją do celebrowania w mediach oraz składania życzeń od sojuszników. W czerwcu 1996 roku narodził się w cieniu flagi amerykańskiej i dziś, gdy osiąga ponad 77 lat, jego życie stanowi barwną opowieść o dziecku z bogatej rodziny, które zbudowało własną markę, przekształciło się w postać medialną, a ostatecznie w polityka piastującego najwyższy urząd w państwie. Krytycy widzą w jego sposobie działania wiele kontrowersji. Zwolennicy, symbol odnowy i siły. Niezależnie od zapatrywań, urodziny Donalda Trumpa przypominają o nieprzeciętnym życiu, łączącym przedsiębiorczość, show biznes i polityczną karierę. Dla publiczności jego urodziny bywają też momentem refleksji nad wpływem jednostki na światowe wydarzenia. Od biznesowych imperiów przez reality show, aż po decyzje kształtujące politykę Stanów Zjednoczonych i relacje międzynarodowe. Narracja o pochodzeniu w nowojorskim Queens, edukacji na Wharton, sukcesach i porażkach w nieruchomościach, przeżywanych bankructwach po późniejszą przeszłość polityczną wskazuje na ścieżkę nietypową, pełną zwrotów i dramatów. Jego rodzina, żony i dzieci stanowi nieodłączny element tej historii, ukazujący zarówno tradycyjne wartości biznesowe, jak i wyzwania życia w blasku reflektorów. Gdy świat zastanawia się, czy to wariat, czy geniusz, obserwując ruchy polityczne Trumpa, jego życiorys przemawia za tym, że wszystko, co robi, to przemyślana strategia. Jak zawsze przyszłość pokaże, czy ta strategia sprawdzi się w czasie, gdy świat staje na głowie i zmiany są już widoczne dla każdego. Nie zapominajmy również, że geniusza i wariata dzieli niewielka granica, którą czasami ciężko rozpoznać. Czas zweryfikuje prawdę.